Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam moją kolejną konstrukcję, a tym razem jest to PT-91 twardy. I tak samo jak w przypadku prawdziwego pojazdu, jest to przeróbka po prostu T-72. Głównie tutaj te przeróbki tyczyły się dodania pancerza reaktywnego ERAWA, ponadto tutaj wyrzutników granatów dymnych, tego fartucha od dołu. No i jeszcze zmianą kilku drobniejszych rzeczy, o którym powiem później. Ale tak szybko przybliżmy sobie jeszcze walory historyczne tego pojazdu. Oryginalnie miał to być czołg taki przejściowy pomiędzy T-72 a kolejnym potencjalnym czołgiem w domyśle europejskim, gdyż ten czołg powstał na początku lat 90., kiedy to jeszcze Polska nie była oczywiście ani w Unii Europejskiej, ani w NATO, w związku z czym taki czołg przejściowy był po prostu konieczny. Wiele tutaj modyfikacji dostosowywujących ten czołg do kolejnych to realiów wojen, między innymi związanych ze świadomością i z po prostu szybszym reagowaniem na ewentualne, nie wiem, wiązki laserowe, coś tego typu. Ponadto modyfikacja pancerza nie była tutaj specjalnie możliwa, w związku z czym właśnie zastosowano pancerz reaktywny ERAWA polskiej produkcji. No i jeszcze wiele pomniejszych systemów, takich jak SKO, została tutaj zmienionych. Ogółem wyprodukowano ponad 200 sztuk tego czołgu. Część z nich, bo około 50, zakupiła Malezja, a część jeszcze oddaliśmy Ukrainie. Obecnie te czołgi już powoli będą schodzić z naszych poligonów, gdyż przede wszystkim nie mamy już dostępu do sowieckich części, jakie były potrzebne do remontowania tego czołgu, i będą one po prostu zastępowane kolejnymi nowymi maszynami, które pojawiały się w Wojsku Polskim. No i to by było tyle, jeśli chodzi o część historyczną. Mój model jest wykonany w skali 1:35 i tak jak już mówiłem, jest oparty na moim T-72, którego poprawiłem jakiś czas temu i wrzuciłem te modyfikacje na Facebooka, więc jeśli chcecie go zobaczyć, no to serdecznie zapraszam, link jest w opisie. Do samego tego PT-91 nie będę robił instrukcji, gdyż no jest to lekko przerobiony ten T-72, no ale część tutaj rozwiązań Wam pokażę, bo tutaj głównie zwierzą dosyć sporo pomodyfikowałem, żeby te kształty w miarę dobrze się trzymały. No ale już bez przedłużania po prostu przejdźmy do oględzin mojego modelu. Tak więc z przodu tutaj od razu rzuca się w oczy ten fartuch. On, zobaczcie, jest tutaj ruchomy. Niestety on nie jest zespojony z górną płytą. Nie udało mi się tego zrobić, gdyż tutaj zobaczcie, że przez tą dolną płytę nie mogłem sobie tego jakoś tutaj zamontować. Tutaj było za mało miejsca na to, więc ona jest po prostu od dolnej płyty. No i też zobaczcie, że ta dolna płyta jest trochę zmieniona względem tego mojego starego T-72 i tutaj po prostu się trzyma na tych zaczepach od luf czołgów. No i moim zdaniem po prostu to wygląda lepiej. I też tutaj na całej tej przedniej płycie powinny się znaleźć kostki pancerza reaktywnego. Jednakże no tutaj nie udało mi się jakoś tego dobrze zrobić. Próbowałem właśnie te takie małe elementy 1 na 1 tutaj wsadzić, ale no za bardzo to topornie wyglądało i dałem po prostu płaską płytę. Mam taki pomysł, żeby Kobi zrobiło taki element, który by pasował mniej więcej do tej skali, a byłby to po prostu zwykły element, taki wiecie, ze studami, tylko zamiast jednego studa mielibyśmy właśnie takie 4 małe kosteczki i one by tutaj się mniej więcej wpasowały w wymiary, w sensie wiecie, w tego okrągłego byśmy to zrobili z tego kwadrat, podzielili na 4 i by były takie małe kosteczki. Nie wiem, czy to by dobrze wyglądało, być może tak, być może nie, ale potencjalnie dałoby radę z tego zrobić również element konstrukcyjny do usztywniania po prostu na przykład osi, które są z szerokości jednego studa i akurat trzymają się właśnie na jednym studzie, więc jest taka możliwość, ale też no pewnie kiedyś Kobi zrobi taki pancerz reaktywny, który będzie po prostu pasował mniej więcej do tej skali i można by było go tutaj użyć, tak? Znacznie lepiej by ten czołg przez to wyglądał. No ale na razie jest po prostu płaska płyta. Tutaj z boku zrobiłem sobie właśnie ten pancerz reaktywny.
Wiadomo, te kostki są zdecydowanie zbyt duże jak na tą skalę, ale przynajmniej umownie tutaj jest ten pancerz zrobiony i w miarę jestem z tego zadowolony. Dobra, trakcja jezdna względem tego mojego poprawionego T72 jest niezmieniona. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda i te koła już w miarę mi się po prostu opatrzyły i wygląda to naprawdę w porządku moim zdaniem. Też jeśli chodzi o samo zawieszenie, no to zobaczcie, że jest to takie podwozie kombinowane. Częściowo jest to tutaj zrobione snotem, a częściowo normalnie tutaj są to przyczepione na, wiecie, takie półpłytkowe elementy i tutaj obrócone one są i to jest w jednej osi, więc wszystko w porządku. Tutaj też części może się nie podobać to tylne koło, które ułożyłem, no ale mi się w miarę tutaj zgadzały rozmiary, więc po prostu je sobie wybrałem. Też to przednie koło wydaje mi się, że jest troszeczkę za bardzo w prawą stronę tutaj zrobione, ale no względy konstrukcyjne po prostu na to mi nie pozwoliły, żeby wysunąć tak mocno tą oś, więc jest po prostu zrobione w ten sposób. Dobra, no tutaj mam oczywiście wydech, to jest element z zestawu, jeszcze przeniesiony z tyłu. Tutaj mamy dużą belkę, która jest troszeczkę inaczej zamontowana niż w tym moim starszym T72. Tutaj jest jeszcze przewieszona lina holownicza, tak to się prezentuje. I tutaj też zmieniłem, zobaczcie, tą tylną płytę względem tej mojej poprawionej wersji T72. I tutaj no już wiem, że część z was może się mieszać to, o czym ja mówię, ale jak sobie zobaczycie, no to będziecie wiedzieć. Tutaj jeszcze ten, zobaczcie, kapselek zrobiłem po prostu na zawiasie takim. Wcześniej nie miałem po prostu pomysłu, jak to zrobić. No a teraz po prostu jest w taki sposób to zrobione. Dobra, niech zostanie tak. Tutaj też te elementy musiały być, żeby po prostu podtrzymać tą linę, ale też w tym miejscu znajdowały się takie, powiedzmy, łapy do trzymania takich dużych beczek z paliwem. Tutaj mamy światła. Dalej tutaj mamy przestrzeń silnika z tymi wszystkimi kratkami. Zobaczcie też, że względem tej mojej poprawionej wersji T72 jest tutaj takie przesunięcie na całym kadłubie, żeby te skrzynki się bardziej odznaczały od całości konstrukcji. Tutaj też mamy klapę do silnika, która jest otwierana i to jest ten sam sposób co z zestawowego T72, no tylko tutaj akurat nic nie umieściłem, no bo no wiecie, nie chciało mi się po prostu tego robić. Jeszcze w tym poprawionym T72 również tego wnętrza nie było, ale wydaje mi się, że jak najbardziej jest tutaj miejsca dosyć sporo na zrobienie sobie tego silnika i jak ktoś z was chce, no to może sobie to zrobić. Mi tutaj już się po prostu tego nie chciało robić po raz trzeci, więc jest bez. Z drugiej strony wygląda to praktycznie identycznie. Tutaj też zobaczcie, że zmieniłem sobie lekko błotniki na takie mniejsze. Tutaj jest też zamontowany falochron. On jest taki dosyć spory i powinien być pod większym kątem, no ale to wiecie, też jest umowność klockowa, więc nie dało się tutaj wszystkiego odpowiednio zrobić, tak jak chciałem. No i co, może już przejdźmy sobie do wieży. Zobaczcie, że działo zostało dokładnie takie samo jak w moim T72. Ono jest jak najbardziej ruchome, dosyć spory ma ten zakres. Tutaj z przodu zobaczcie, że ten pancerz jest uformowany w taki sposób, aby jak najbardziej przypominał pierwowzór i jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Chociaż no tutaj zobaczcie, że ze złączenia pomiędzy tą górną płytą, która też jest na zawiasie, znaczy tutaj tylko ten element, bo tutaj jest normalny skos, tutaj tylko ten element jest na zawiasie. No i tutaj to przejście jest takie, no powiedzmy, że niezbyt specjalne, no ale też nie wiedziałem po prostu, jak zrobić ten przedni pancerz w inny sposób i takie rozwiązanie wydało mi się po prostu jak na razie jedyne. Tutaj też mamy szczelinę na karabin maszynowy. Zobaczcie też, że mamy potężne po prostu wyrzutniki granatów dymnych, z których jestem naprawdę bardzo zadowolony. Zobaczcie, jak ten czołg wygląda po prostu z przodu. No rewelacja moim zdaniem, no. Jestem bardzo zadowolony z tego. No ta armata mi opada, bo po prostu ma tutaj dosyć słaby ten zawias.
No ale jakbyśmy mieli tutaj nowe elementy, to być może ta armata by była jakoś tutaj utrzymana. Nie wiem, trzeba by było to sprawdzić. Tutaj dalej mamy optykę. No i może pokażę Wam, jak ja tutaj to rozwiązałem. Te przednie elementy pancerza. Może zdemontuję to sobie. Dobra. Zobaczcie, że tutaj mamy element z łapką wychodzący. On przychodzi w przód. Tutaj jest element kolejny na zawiasie i to się łączy właśnie z tym przednim pancerzem reaktywnym. Tutaj jeszcze jest wyjście na granaty dymne. No i ta górna płyta wygląda w ten sposób, że po prostu mamy tutaj kolejny element z zaczepem i no to się łączy w ten sposób. Ogółem ta wieża no nie jest specjalnie wytrzymała. Tutaj ten przedni pancerz wymagał po prostu takiego wyprofilowania, więc przy ewentualnym upadku to po prostu wszystko się rozleci. No ale no tak jak zwykle próbowałem tutaj zrobić to wszystko tak, aby jak najbardziej wiernie odwzorować ten model. No i też te płyty są tutaj, zobaczcie, dosyć zablokowane, z czego jestem dosyć zadowolony. Więc myślę, że no w porządku to jest. Dobra, dalej tutaj tył jest zmieniony troszeczkę mniej, ale też zobaczcie, że zmieniłem sobie tutaj te skrzynki. Jedną tutaj w ogóle dodałem, a te dwie są po prostu mniejsze niż w tym moim poprawionym T72. No i myślę, że też to w porządku wygląda. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten model. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Moim zdaniem naprawdę tutaj te granaty dymne wraz z tym pancerzem reaktywnym robią robotę i wydaje mi się, że no jak na razie jest to jedyne rozwiązanie, jeśli chodzi o tego twardego. Jeśli ktoś z Was ma lepszy pomysł, no to chętnie bym go kiedyś zobaczył. No i na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję bardzo za dotrwanie do końca. To jest chyba ostatni czołg, jaki mi został do odwzorowania z polskiego oręża. Tak więc no już ta droga dobiegła końca, ale zostało mi jeszcze troszeczkę innych pojazdów, takich jak chociażby Chunmoo oraz BWP-1, także czekajcie na nie, one jak najbardziej się kiedyś pojawią. A na dzisiaj to by było tyle, do zobaczenia, no i cześć!